No dzień dobry moi drodzy, dzisiaj kierunek Mazury, czyli kraina jezior, lasów i tajemnic z czasów II wojny światowej. Dzisiaj zaczyna się długi weekend sierpniowy, jest czwartek, temperaturka, no jak tutaj widzicie, całkiem fajna, a jest dopiero godzina około 10, także pewnie później to będzie strogo. Ten film jest tak jakby troszeczkę kontynuacją poprzedniego naszego wyjazdu z budzikiem na Mazury, tylko żeśmy wtedy byli na Mazurach południowych, a teraz jadę na Mazury te bardziej północne. Tutaj na tych Mazurach północnych chciałbym odwiedzić dwa miejsca, przynajmniej dwa, no może uda się więcej, ale przynajmniej dwa miejsca, które nawiązują do historii właśnie II wojny światowej. Chodzi mi tutaj o Wielczy Szaniec i Mamerki. Były to dwie potężne fortyfikacje, które służyły jako kwatery dla dowództwa niemieckich sił zbrojnych. Jeśli chodzi o Wielczy Szaniec, to było to miejsce ukryte w naprawdę gęstych mazurskich lasach, gdzie sam Adolf Hitler spędził około 800 dni w czasie trwania II wojny światowej. No i pewnie jak część z Was wie, właśnie w Wielczym Szańcu doszło do nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera, co tak jakby dodatkowo tylko potęguje tajemniczość tego miejsca, moi drodzy, a sam zamach, jak już przy nim jestem, został zaplanowany właśnie w Mamerkach, czyli właśnie kolejnego kompleksu bunkrów, oddalonego jakieś 20 km od Wielczego Szańca, który do dziś dnia przetrwał w stanie niemal nienaruszonym. Musicie wiedzieć, że Wielczy Szaniec podczas wycofywania się wojsk w styczniu 1945 roku został wysadzony przez niemieckich saperów, a Mamerki nie. Żołnierze niemieccy nie zdążyli, nie chcieli, no tutaj w zasadzie nie wiadomo, właśnie to jest tajemniczość tych miejsc, że to było wszystko tajne, bardzo mało planów i innych rzeczy przetrwało do dnia dzisiejszego. Ale o tym wszystkim może trochę więcej później. Teraz kieruję się w stronę Giżycka, tamte okolice. No tak jak mówiłem, bardziej północna część Mazur. Spodziewam się, że na Mazurach będzie bardzo dużo ludzi, no ale niestety każdy chce skorzystać z długiego weekendu i czasu wolnego. Okej, moi drodzy, to ja już sobie jadę dalej. Oczywiście jak zawsze będę się do Was odzywał już z trasy. A jeszcze Wam powiem, że dzisiaj wjechały letnie ciuchy już po Polsce, bo ostatnio żeśmy tak z budzikiem byli w Norwegii, to oczywiście tam ciuchy, tylko można by powiedzieć zimowe, bo temperatury były srogie. A to jest mój pierwszy wyjazd w zasadzie po powrocie z Norwegii. Nie siadałem na motor do tej pory. Motor jeszcze brudny. Po Norwegii nawet go nie umyłem. A oczywiście na odcinki z Norwegii zapraszam Was już jesienią. Zacznie się publikacja serii, bo na razie to wiecie, no. Na razie to jest czas jazdy i tak dalej, tak? A nie siedzenia i montowania filmów. Tutaj jak widać, bo jadę aktualnie trasą Białystok-Augustów do Augustowa, ciągnie sznur aut. Dobrze, że ja tylko kawałek tą drogą i zaraz zbijam. Strasznie nie lubię jeździć tą trasą. Może ma to związek z dość niemiłą sytuacją, która się wydarzyła na tej drodze. A w odcinku z biwaku, gdzie byłem na Mazurach, ale to już nie będę spoilerował, jak ktoś jest ciekaw, to zapraszam do tamtego odcinka. Siema? Jaki sprzęcior śmiechowy. Droga Białystok-Kęp, tak jak widzicie, też pełna aut. O Sowcu twierdza i carskiej drodze było w filmie Carskiej drodze. Także jak ktoś zainteresowany tematem, to zapraszam tam. Nie byłem tutaj, gdzie jest cała ta, by powiedzieć, twierdza, tak fajnie zachowana, bo to jest na terenie jednostki, trzeba tam się dostać już z przewodnikiem, tak po prostu sobie wejść nie wolno. Hashtag Grajewo, moi drodzy, i samoloty, wozy bojowe, działka przeciwlotnicze i inne tego typu atrakcje, to tak, że tak powiem, trochę w naszym dzisiejszym klimacie. A ja mam 158 km zasięgu i już jestem trochę głodny, bo dzisiaj, można by powiedzieć, śniadanie było takie tylko, więc myślę, że muszę zatankować i coś zjeść. No, zobaczcie, i policja na motorach się pojawiła. Tankujesz benzynę Efekta 95. Skuterek, moi drodzy, zatankowany, także można ruszać dalej w drogę.
Zamieniłem 2 słowa z tymi policjantami, których motocykle stały, a jednego się podobał GS. Te ich sprzęciki też fajne. Fajnie, że trafiają się tacy policjanci, no, można by powiedzieć, zwykli ludzie, tak? Góry, górki i pagórki, do tego zakręty i jeziora, czyli Mazury. W ogóle jeśli tu chodzi o Mazury i właśnie tą historię II wojny światowej, trzeba pamiętać, że ten tutaj rejon cały to nie była Polska wtedy. Giżycko, witam. Giżycko to można by powiedzieć takie serce Mazur i w sumie tutaj to jedno z największych miast na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Położone jest nad 2 w sumie jeziorami, Negocin i Kisajno. Skoro 2 jeziora, no to przyciąga tutaj naprawdę sporo miłośników żeglarstwa i różnych sportów motorowodnych, ale w samym mieście też jest coś interesującego dla takich właśnie poszukiwaczy różnych tajemnic mazurskich, bo jest tutaj twierdza Bojen. Twierdza ta to w sumie bardziej taka fortyfikacja pruska, bo to jest z XIX wieku i w tym momencie, no to można powiedzieć, że jest takim już symbolem Giżycka. A jest tutaj też w Giżycku most obrotowy, sterowany jeszcze ręcznie. Ja nie będę przez niego dzisiaj jechał, bo jadę tak jakby obwodnicą troszkę tego Giżycka. No to myślę, że warto sobie tam do centrum zajechać. On co jakiś tam czas jest otwierany i zamykany. Także jeżeli ktoś chce sobie popatrzeć, jak to wygląda, to wystarczy chwilę zaczekać, jeżeli się akurat nie trafi i na pewno będzie okazja. Siema. Ale tutaj, moi drodzy, zostało 16 km do Wielkiego Lotniska, bo tam żebym wyznaczył trasę. No, jest bardzo blisko Wielkiego Szańca, ale myślę, że to akurat dobry czas, żeby powiedzieć wam parę słów o Wielczym Szańcu. To nie będzie moja pierwsza wizyta w Wielczym Szańcu, ale może póki tam dojedziemy, to kilka słów, żebyście wiedzieli, do jakiego w ogóle miejsca jedziemy. A miejsce to, można by powiedzieć, jest pełne tajemnic i no, takich mrocznych historii. Właśnie tutaj, że tak powiem, w sercu mazurskich lasów Adolf Hitler miał swoją, można by powiedzieć, najważniejszą kwaterę podczas II wojny światowej, w której spędził około 800 dni i to tutaj właśnie była próba, no nie, nawet nie próba, a zamach, z tym, że po prostu nieudany właśnie na Adolfa Hitlera. Tutaj w Wielczym Szańcu zapadała, żeby powiedzieć, większość wszystkich decyzji w związku z działaniami na froncie wschodnim podczas II wojny światowej, na którym koniec końców podczas operacji Barbarossa, no niestety Niemcy ponieśli porażkę, ale o operacji Barbarossa może jeszcze wspomnę. Wróćmy do Wilczego Szańca, bo kompleks ten składa się z ponad 80 budynków, z czego jakieś 50, no coś mniej więcej koło tego, to są bunkry, które były otoczone zasiekami i oczywiście polami minowymi, tak. Oprócz bunkrów i schronów były tutaj też drewniane baraki, tak jak mówiłem, wszystko to było otoczone zasiekami i polami minowymi. Ogólnie to położenie Wilczego Szańca, a swoją drogą nazwa Wilczy Szaniec została nadana przez samego Adolfa Hitlera, to on ją wymyślił. Ale jeśli chodzi o położenie Wilczego Szańca, to nie jest ono, tak jak mówiłem, przypadkowe, ale zwróćcie uwagę na to, że tu wszędzie wkoło są jeziora, bagna, ogólnie taki bardzo trudno dostępny teren. Tutaj nawet gdyby Rosjanie, bo to u mnie o nich chodziło, zaczęli stronę Wilczego Szańca, no to tutaj czas reakcji, że tak powiem, Niemców był naprawdę spory, tak. No i tak też było, koniec końców. Rosjanie weszli do Wielkiego Szańca, nie oddając ani jednego strzału, bo Wielczy Szaniec po prostu był pusty i wysadzony. Wysadzono go jakoś na początku roku 1945, jeżeli się nie mylę, w styczniu padł rozkaz do wysadzenia, a kilka miesięcy później właśnie weszli Rosjanie, no i zostali tylko wysadzony Wielczy Szaniec. Zupełnie inna historia jest z mamerkami, ale do mamerek jeszcze dojdziemy. Wróćmy może jeszcze do zamachu, który, tak jak wspomniałem, miał miejsce tutaj w Wielczym Szańcu, a było to w lipcu 1944 roku. Tak został przeprowadzony przez Klausa von Stauffenberga, albo jakoś tak. Po nieudanej próbie właśnie zabicia Hitlera i przejęcia kontroli nad Niemcami, by
koniec końców zakończyć wojnę, a wyglądało to właśnie tak, że Stauffenberg po prostu umieścił bombę w teczce pod stołem narady wojskowej, w czym właśnie szansów, w której uczestniczył Adolf Hitler. Niestety, moi drodzy, teczka została przestawiona, a eksplozja, choć w sumie była silna, Hitlera nie zabiła i zamach się nie powiódł. A uczestnicy całego tego spisku, że tak powiem, zostali naprawdę szybko aresztowani i oczywiście straceni. Wszystko to związane z zamachem na Hitlera było planowane właśnie w Mamerkach. Mam nadzieję, że tam jeszcze dzisiaj dojadę. Ciekawostkę tylko wam dodam, że ci co spiskowali planowali cały ten zamach, bo robili to w saunie właśnie w Mamerkach z tego powodu, że właśnie wszędzie były podsłuchy. Wiadomo co groziło za samo planowanie tego. Już nie mówię o wykonaniu. Zresztą co groziło to ich spotkało też. No i tutaj należałoby też wspomnieć, że choć ten zamach tak naprawdę nie wpłynął nijak, to stał się takim, można by powiedzieć, symbolem oporu przeciwko nazistowskiemu reżimowi. Tak jak wspomniałem, Hitler nie ucierpiał praktycznie w ogóle, bo słuchajcie, 3 godziny później już witał wysiadającego z pociągu Mussoliniego. Dobra, to co, pojedziemy sobie, pooglądamy ten wielki szaniec. Jaki sprzęcior, a żółta traja. No i tutaj przed Wielczym Szańcem jest jeszcze wilcze lotnisko. Nie jest to taki, słuchajcie, bardziej muzeum, atrakcja turystyczna, jakieś tam eksponaty z czasów II wojny światowej chyba są. Że zajadę zobaczyć. Jakaś zorganizowana spora grupa. A tu jest właśnie te wilcze lotnisko. Tego co widzę, to tutaj nie tylko z czasów II wojny światowej, no i zdecydowanie nowsze. Nie będę zajeżdżał. Jadę do Wilczego Szańca. Może kiedyś jak tutaj gdzieś będę, to wtedy. Ale jakby kogoś zainteresowało, to śmiało można. Niedaleko, 2 km stąd chyba jest już Wilczy Szaniec. Zobaczmy cennik. Wilczy Szaniec. Autokar, camper, motocykl 10 zł kosztuje. Okej. Auto, bilet wstępu 25, ulgowy 20. Czyli taka wizyta, ja plus motocykl 35 zł. Two hours later. Na razie panowie. Opuszczam Wielczy Szaniec. Jest już trochę późno, 16:20. Kurczę, nie spodziewałem się, że zajdzie mi tyle czasu tutaj. A przyjechałem gdzieś około 14, no to 2 godziny i 20 minut, że tak powiem. Sporo. Postaram się teraz pojechać do Mamerek. Tylko że mam jeden kłopot, o czym nie pomyślałem, muszę przyznać, że jest długi weekend. I chciałem znaleźć sobie nocleg na bookingu. Niestety, ale noclegów praktycznie w sensownych cenach nie ma, bo nie interesują mnie noclegi po 2 czy 3 tysiące złotych. Tutaj można zobaczyć jeszcze tory, które idą do Wilczego Szańca. Te tory idą też do Mamerek i tymi torami właśnie przywożono materiały budowlane do budowy i Mamerek i Wilczego Szańca. No dobra, ale może trochę o tym Wilczym Szańcu, to ja sobie będę jechał do tych Mamerek, a wy sobie pooglądajcie, co ja tam nagrałem. Zobaczcie, można sztabowozem się przejechać. Kiedyś rozmawiałem z właścicielem tej tutaj restauracyjki i mówił, że też jest motocyklistą, ale raczej preferuje jazdę po torze niż turystykę motocyklową. Podłączyłem mikrofon zewnętrzny. Mam nadzieję, że mnie będzie teraz troszkę lepiej słychać, bo strasznie tutaj dużo ludzi i jakoś tak mocno gwarno się zrobiło. A Wielczy Szaniec. Zerknijmy sobie na ten plan. Moi drodzy, z jednej strony torów 22 obiekty, a z drugiej 8. Łącznie 29 obiektów. Nawet nie ma szans, żebym tyle obskoczył dzisiaj. No ale dzisiaj zostajemy z tej strony torów i tak pewnie wszystkiego wam nie pokażę. Znaczy się, będę musiał tutaj jeszcze wrócić. To co? Ruszamy. Biuro Obrony III Rzeszy, to znaczy było, a w zasadzie to co z niego zostało. I słuchajcie, w tym miejscu zaczyna się ścieżka po Wilczym Szańcu.
Z baraku nart sztabowych zostało tylko tyle. Tak jak Wam opowiadałem, w tym miejscu właśnie odbył się zamach na Adolfa Hitlera. Dosłownie kilka metrów stąd mógł zginąć Wilk. Wilk to był jeden z pierwszych pseudonimów Adolfa, no i stąd też nazwa tego kompleksu Wilczy Szaniec. Już niestety, ale nic praktycznie nie zostało z tego, ale wiecie co, jak dobrze pamiętam, to będzie sala, w której jest zainscenizowany cały ten zamach. Jeśli jeszcze to będzie, to zajdziemy i Wam pokażę. I jeszcze taka ładna tablica upamiętniająca zamach na Führera, a my idziemy dalej. Kwatera Służby Bezpieczeństwa, wejdźmy, zobaczymy co tam jest wewnątrz. No, widzę tutaj trochę artefaktów z tamtego okresu. Od elementów elektryki, poprzez element fotograficzny, po broń długą i makietę. Ten wielki bunkier to był bunkier gościnny, a jacy goście odwiedzali Szaniec? A no tak jak na przykład już Wam wspominałem, Benito Mussolini. Ostatni raz przybył do Szańca jakieś 3 godziny po zamachu na Hitlera, bo wcześniej już tutaj przybywał też kilkukrotnie. Tutaj barak stenografów, których sprowadzono z Niemiec, by robili stenogramy z wydarzeń i spotkań, które tutaj się odbywały w Szańcu. Wcześniej, słuchajcie, to było drewniane, ale po jakimś czasie dorobili się takiego dość sporego murowanego. Coś tam się nawet z tego baraku tutaj uchowało. No, przynajmniej tak jak widać ściany i dach. Podziemnych przejść i tuneli jest pewnie tutaj cała masa i pewnie część nawet nie odkryta jeszcze. Ale w Mamerkach jest chyba jedno przejście, którym można nawet sobie przejść. Także zobaczymy później. Schron Martina Bormanna, jeden z większych tutaj w Szańcu. Bormann był osobistym sekretarzem Hitlera i człowiekiem, który posiadał naprawdę, słuchajcie, ogromną władzę, ale ja bym chciał teraz o czymś innym. Będąc tutaj kiedyś miałem okazję posłuchać jednego takiego starszego pana, który przechadzał się tutaj alejkami i który tutaj mieszkał w zasadzie od dzieciństwa w okolicy. I ten pan opowiadał właśnie tutaj, że ci Niemcy to oni mieszkali w barakach, które tutaj stały wszędzie w koło. A do schronów chowali się tylko wtedy, kiedy na przykład był alarm przeciwlotniczy lub jakieś tam następowało inne niebezpieczeństwo. Ściany w takich schronach miały grubość do kilku ładnych metrów. Powiem Wam, że no, robi wrażenie, robi wrażenie. Zresztą możemy tutaj sobie popatrzeć, jak wygląda wysadzony taki schron. A spójrzcie tam, spróbuję Wam troszkę przybliżyć, ile to jest grubości tej ściany. Założenie było takie, że po prostu te schrony miały wytrzymywać atak od największej broni, jaką w tamtym czasie dysponowali alianci. No i to wyjaśnia, skąd taka grubość ścian, a nie inna. A jako ciekawostkę przypomnę tylko to, że w Mamerkach grubość ścian dochodzi do ponad 8 metrów. Gwóźdź programu, moi drodzy, schron samego Führera, a niestety nie można tutaj zajrzeć z żadnej strony do niego do wewnątrz, bo jest po prostu bardzo mocno zniszczony. Dynamit zrobił swoje. Akurat w tym bunkrze Adolf przebywał tylko 12 dni, bo ten bunkier wielkości blisko 70 na 40 metrów wybudowano w listopadzie 1944 roku, czyli w zasadzie to kilkanaście dni przed opuszczeniem przez Adolfa Wilczego Szańca. Wcześniejszy schron, z którego korzystał Hitler, wybudowano w 1941 roku, a później chyba w 1942 został on nawet przebudowany, ale chwilę później został w zasadzie całkowicie zburzony i wybudowano właśnie ten. Jak będziecie, moi drodzy, chodzić, to też uważajcie pod nogi, bo tutaj tego typu niespodzianek jest dużo. Jakieś szczeliny, otwory, dziury, przepaści. Na to trzeba wszystko uważać, bo może się źle skończyć, a tego byśmy nie chcieli. Na wystające, tak jak tutaj na przykład jakieś tam z ziemi różne pręty, druty, też trzeba uważać. Dopiero w roku 1955 rozminowano cały ten teren, bo tak jak Wam mówiłem, było wszystko wkoło zaminowane, a Niemcy jak odchodzili stąd, no to niestety nie rozminowali całego terenu, bo nie mieli na to czasu, ani po prostu nie mieli po co tego robić, tak? Ale po rozminowaniu postanowiono, że na przykład kostka brukowa stąd trafi do odbudowy Warszawy, tak? A jest teraz aktualnie użyta w okolicach Pałacu Kultury i niektóre ulice nawet są całe wyłożone, znaczy były wtedy wyłożone kostką właśnie przywiezioną z Wilczego Szańca.
Ale to nie wszystko, bo na przykład baraki, które nie zostały zniszczone, zostały rozłożone i złożone w Warszawie i służyły jako noclegi dla osób, które odbudowywały wówczas Warszawę. Spora na przykład część też materiałów została wykorzystana do odbudowy pasa startowego w Okęciu, a jak były jakieś lepsze materiały, na przykład marmur czy granit, no to trafiły do siedziby KC PZPR w Warszawie. Ogólnie jak zaczęto budować Wilczyszaniec, to tutaj okolicznej ludności powiedziano, że będą budowane zakłady chemiczne Askania i te zakłady miały wytwarzać dla wojska różne substancje wybuchowe itd., itd. Stąd taką legendę zbudowano, żeby wojsko chroniło cały teren, no bo to jest obiekt strategiczny. Oczywiście żadnych zakładów chemicznych tutaj nie było, jak wiecie już teraz, tylko był budowany Wilczyszaniec. Tutaj widzicie pozostałości po schronie szefa Wehrmachtu, generała Wilhelma Keitla. Cóż to dużo mówić, pan ten był zbrodniarzem wojennym, tak? W 1945 roku został aresztowany i był sądzony w Norymberdze. Oczywiście kara śmierci, wiadomo, przez powieszenie. Prosił o to, by zamienić to na rozstrzelanie. No ale wniosek został odrzucony. A tak zapewne maskowano drogi, żeby z góry nie było ich tak mocno widać. Tutaj mamy schron kolejnego pana sądzonego w Norymberdze. Myślę, że nazwisko obiło wam się o uszy. Göring, Hermann Göring. Göring był pilotem myśliwca za czasów I wojny światowej, a w okresie tym międzywojennym kierował akcją, która się nazywała Noc Długich Noży. Pewnie część z was słyszała o tej akcji, podczas której pozbyto się przeciwników, można by powiedzieć, Hitlera. Tak? To było jakoś tak rok albo 2 lata przed wybuchem II wojny światowej. I właśnie ta akcja między innymi umożliwiła dla Hitlera zdobycie władzy dyktatorskiej, tak? Ale Hitler, nie chcąc być dłużnym, to po objęciu władzy i początku wojny, można by powiedzieć, utworzył specjalny stopień dla Göringa. Najwyższy możliwy w III Rzeszy stopień marszałka Rzeszy. Swoją drogą wiecie, jaki jest najwyższy stopień w Wojsku Polskim? Moi drodzy, właśnie marszałek. Chyba najbardziej znanym marszałkiem Wojska Polskiego był wszystkim nam pewnie znany Józef Piłsudski. A już jako ciekawostkę wam powiem, że ostatnim był pan Marian Spychalski, który został marszałkiem w czasach PRL-u, jakoś lata 60., jak dobrze pamiętam. No cóż, mogę powiedzieć ku chwale Polski Ludowej, że tak powiem, ale wróćmy do Göringa. To był właśnie jego dom i to właśnie on wydawał rozkazy na bombardowanie polskich, słuchajcie, miast i obiektów, które naprawdę nie miały żadnego znaczenia militarnego. Przez niego ginęły naprawdę tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy Polaków. Mówię oczywiście tutaj tylko o cywilach, tak? Otrzymał wyrok śmierci przez powieszenie, ale kara nie została nigdy wykonana. A to dlatego, że Göring przed wykonaniem wyroku popełnił samobójstwo, moi drodzy. Okazało się, że miał ukryty cjanek potasu w fajce. Czas terroru. Wiecie co? Tu chyba tutaj jest właśnie zaaranżowany ten zamach na Hitlera. Ale zobaczmy to. Tutaj mamy inscenizację tego, jak to wyglądało. Tutaj sławetna teczka Adolf i stół dębowy. Taka informacja: w Wilczym Szańcu decydowano o losach powstańczej Warszawy. Ale nie tylko Warszawy, tak naprawdę, moi drodzy, decydowano tutaj o losach całej Europy. Powstanie warszawskie. Zerknijmy na szybko do środka, bo już naprawdę jest bardzo późno.
Polska walcząca. Ten symbol w tym miejscu 80 lat temu nie do pomyślenia, moi drodzy. Myślę, że PS Hania byłaby bardzo z tego dumna. Idę do moto. Tutaj taki park miniatur, można sobie też odwiedzić niedaleko Wilczego Szańca, dosłownie rzut beretem, jak kogoś interesują takie tematy. Także jak tu się już przyjedzie, to w bliskiej odległości jest tutaj parę rzeczy do odwiedzenia. Myślę, że cały dzień spokojnie na to zejdzie. Tutaj na myśli Wilcze Lotnisko, Wilczy Szaniec, a za dosłownie 20 minut też Mamerki. A pewnie też i jeszcze coś innego się znajdzie, chociaż te 4 atrakcje to myślę, że i tak cały dzień się zejdzie. Skoro w samym Wilczym Szańcu byłem ponad 2 godziny. Zostało tutaj 10 minut drogi do Mamerek, czyli nadszedł czas na kolejne tajemnicze miejsce na Mazurach, Mamerki. Ten kompleks jest położony jakieś 20 km od Wilczego Szańca i był główną kwaterą Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych III Rzeszy. Także tutaj rola troszkę była inna, bo Wilczy Szaniec był kwaterą główną Hitlera, a Mamerki to można by powiedzieć takie miasto, gdzie się mieściło całe dowództwo i stąd była przeprowadzona operacja Barbarossa, do której jeszcze wrócę. Chciałbym tylko wam powiedzieć, że w przeciwieństwie do Wilczego Szańca bunkry w Mamerkach przetrwały, można by powiedzieć, w stanie niemal nienaruszonym. Są jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w ogóle w Polsce. Ale ogólnie rzecz biorąc, to Mamerki to nie tylko te bunkry, które tutaj przetrwały. Mamerki to, słuchajcie, było tak naprawdę całe miasto, które, no, można by powiedzieć, liczyło ponad 250 obiektów, w tym właśnie te bunkry, podziemne tunele, które no, do tej pory rozbudzają, że tak powiem, wyobraźnię poszukiwaczy różnych artefaktów, że tak powiem, i skarbów. Bo właśnie tutaj szukana jest bursztynowa komnata, do której jeszcze też wrócę. Bez wątpienia Mamerki nie są tak popularne jak Wilczy Szaniec i na pewno nie odwiedza tyle osób, choć myślę, że kto chce zgłębić historię II wojny światowej, to zdecydowanie warto. No i tu jeszcze w tym miejscu chciałbym na chwilkę wrócić do operacji Barbarossa, bo była tak naprawdę największa i jedna z najważniejszych ofensyw wojskowych prowadzonych podczas II wojny światowej, tak? Rozpoczęła w czerwcu 1941 roku, kiedy to właśnie III Rzesza zaatakowała Związek Radziecki, łamiąc podpisany wcześniej z nimi pakt. Oczywiście była to bardzo dobrze zaplanowana operacja. Celem jej było, że tak powiem, dość szybkie zniszczenie sił rosyjskich i po prostu podbicie Moskwy, ale właśnie Niemcy przecenili swoje możliwości, a to inaczej, nie docenili możliwości Sowietów. Z tego doszła bardzo sroga zima w tamtym czasie. No i niestety Niemcy utknęli, że tak powiem, w związku z tymi problemami, ale największą porażkę Niemcy ponieśli pod Stalingradem. Jak to wtedy powiedział Stalin, przyszli nam burzyć mateczkę Rosję, więc teraz będą ją odbudowywać. No i jak łatwo się już domyślacie, większość tych żołnierzy trafiła do łagrów. I chyba na koniec należałoby tylko dodać, że niepowodzenie właśnie tej operacji Barbarossa było takim punktem zwrotnym prowadzącym do klęski Niemiec na Cie Wschodnim, tak? To co, teraz jedziemy sobie, poglądamy te Mamerki. A jeszcze jedna rzecz. Miałem wspomnieć o bursztynowej komnacie. A bursztynowa komnata to chyba jedno z najbardziej zagadkowych dzieł sztuki, która zaginęła podczas II wojny światowej. Była wysadzana tysiącami bursztynów, miała różne złocenia i początkowo zdobiła pałac w Berlinie, ale jakoś tak na początku lat 1700 została podarowana właśnie Rosji i została tam umieszczona w Pałacu Carskim. I tutaj Niemcy sobie pomyśleli, że jednak chyba musimy odebrać to, co żeśmy dali w prezencie. Podczas II wojny światowej właśnie zrabowali ją i przetransportowali do Królewca. No i od tamtej pory los już jest niestety nieznany. Nie wiadomo, co się z nią stało.
Jest grupa ludzi, którzy uważają, że komnata może być właśnie w Mamerkach. A nawet jest jakieś stowarzyszenie, które poszukuje tej komnaty w tym miejscu. Tam już widać muzeum w Mamerkach, wieża widokowa. I tam jedziemy dzisiaj, bo słuchajcie, mam mało czasu, jest godzina prawie 17, a to jest czynne tylko jeszcze chyba półtorej godziny do 18:30. Jak tam dobrze zerknąłem kiedyś, nie pamiętam już. No i chyba też będę musiał wrócić do domu dzisiaj, późno, ale wrócić jednak, bo no nie ma nic, żadnego noclegu sensownego w okolicy. Czyżby parking w Mamerkach był bezpłatny, czy nie? Later. Dopuszczam już Mamerki. Kieruję się teraz do Węgorzewa. A w Węgorzewie no muszę zjeść obiad. No, jest 18:30 i powoli myśleć o kierowaniu się do domu, bo nie ma żadnego noclegu, żeby tutaj zostać. A szkoda. No z chęcią bym sobie w jakiejś agroturystyce nad wodą trochę posiedział. Pewnie gdzieś tam by się znalazło, gdybym pojeździł po jednej, po drugiej, popytał, ale no wiecie, nie chce mi się tutaj jeździć po tych agroturystykach i dopytywać. Do Węgorzewa mam kawałeczek tylko po 9 km. No już się zaczyna tak fajnie słońce łamać, boczne światło, długie cienie. A jeśli chodzi o Mamerki, to słuchajcie, no ja byłem tylko w bardzo małej części tych Mamerek. W takim muzeum, można by powiedzieć, w którym można tam sobie popatrzeć różne eksponaty, plus jeszcze tam kilka bunkrów zwiedzić. Jest tego tutaj zdecydowanie więcej, ale to już trzeba by było mieć dużo więcej czasu na to. A teraz wy sobie poglądacie to, co ja nagrałem łażąc po muzeum i bunkrach, a ja w tym czasie dojadę do Węgorzewa. No i witamy w Mamerkach. Pójdziemy tutaj do pierwszego bunkra, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj jest jakiś kawałek chyba bursztynowej komnaty, o której wam wspominałem. A tak ładnie podświetlony. Wydaje mi się, że to po prostu jest witraż. Muszę wam powiedzieć, że jest zdecydowanie mniej ludzi tutaj niż tam. Tutaj można sobie swobodnie samemu pochodzić. Tam na Wilczym Szańcu, no niestety nie. A co my tutaj mamy? Widzę jakieś kanistry z paliwem. Agregat chyba prądotwórczy. Sprzęt telekomunikacyjny i nawet broń jakąś. Ok, przejdziemy tunelem do drugiego stronu podziemnym. Zobaczymy jak to wygląda. Może być ciemno, więc nie wiem czy będziecie coś widzieć. A nie, tunel jest oświetlony, ale jest, słuchajcie, taki niski. Muszę iść przegarbiony. Pod spodem chlubcze woda, jak słychać. Jest duża wilgotność, zobaczcie, ściany są pokryte taką warstwą wody. Tu się chyba wychodzi już w drugim bunkrze. Zdecydowanie. Zobaczcie. Tutaj widzę jakieś wyjście chyba na zewnątrz. W Mamerkach jestem pierwszy raz, także niewiele tutaj o nich wiem, tak co i gdzie jest, ale będziemy chodzić i patrzeć. Na pewno pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że no tutaj jest zdecydowanie lepiej to wszystko zachowane. Zobaczcie, wchodziłem tam, pochodziłem po tym bunkrze, potem pod ziemią, tutaj, do tamtego i stąd wyszedłem tu. Idziemy teraz dalej. Dochodzimy do wieży widokowej i do muzeum. Pójdziemy zobaczyć, co tam można obejrzeć. Kojarzycie tych trzech panów? Mussolini, Göring i Hitler. Pamiętacie, jak jechałem koło Polski? Zajechałem do... Kto zgadnie gdzie? Kojarzy się to miejsce z tym. Makieta Mamerek. Widzicie, maskowali to siatką i ta siatka, zależy czy jesień, czy lato, to była dobierana specjalnie pod kolory liści na drzewach. Żeby się to wszystko nie rzucało w oczy z góry. Jaka jest skala tych fundamentów różnych do bunkrów?
bo chyba to są właśnie fundamenty do bunkrów w stosunku do ludzi i aut. Mamerki to już było po prostu miasto, takie dość spore miasto, które było samowystarczalne. Własna elektrownia, własna oczyszczalnia ścieków, własna kanalizacja, wodę braną z jeziora Mamry, które jest tutaj nieopodal i uzdatniano ją tutaj już na miejscu do picia i tak dalej. Tutaj akurat jest makieta bitwy pod Monte Cassino, moi drodzy, z maja 1944 roku. Tak jakby z łodzi podwodnej, dlatego że jest podejrzenie, iż tutaj w Amerykach produkowano U-boty, które potem kanałem mazurskim przez śluzę w Leśniewie miały trafiać do Bałtyku. Czy to prawda, czy nie? Tego nie wiemy. To jest kolejna makieta w tym muzeum, tym razem Stalingrad z roku 1942, zatytułowana Pierwszy śnieg, pocałunek śmierci 6. Armii Niemieckiej. Tak, to ma związek z Barbarossą. Dora, czyli armata kolejowa, największa na świecie, kaliber 802 mm, długość lufy 32 metry, długość całkowita 40, prawie 3 metry i 12 metrów wysokości. Szybkostrzelność to jakieś 2-3 pociski na godzinę, a sam pocisk ważył 7 ton i miał w zasięgu 47 km. A co to, moi drodzy? W końcu się odnalazła bursztynowa komnata. Widzicie? Wystarczyło tylko trochę pochodzić i znalazłem. A oni szukają i znaleźć nie mogą. A to pewnie te skradzione artefakty w tych skrzyniach. Tablica z informacją o poszukiwaniu bursztynowej komnaty. Powiem Wam szczerze, że osobiście wątpię, że akurat tutaj ją zostawili. No ale oczywiście mogę się mylić. Tutaj na planie 2 bunkry giganty. Ale chodźmy na żywo, zobaczymy te gigantyczne schrony. O, tam za drzewami już się jeden wyłania. Kurczę, wiecie co, zapomniałem latarki. Wracam do motocykla, mam w kuferku, bo tutaj chyba nie ma żadnego oświetlenia, więc nic nie będę mógł Wam pokazać, a i sam niewiele zobaczę po ciemku. Już mam taki Olight X7R, akurat świeci dość szeroko, więc do takich bunkrowych tematów myślę, że nada się idealnie. To jest jeden z bunkrów gigantów. Można sobie tą drabinką tutaj wejść na górę. Jeśli chodzi o górę, to dachy w tych bunkrach były pokrywane warstwą ziemi i zasadzono tam trawę. I tutaj, słuchajcie, dość istotna kwestia. Warstwa tej ziemi musiała być idealnie dobrana, bo jak była za cienka, no to było słabo, po prostu wszystko wysychało. A jak była znów za gruba, to bomby, które spadały z góry, miały większą siłę przez to rażenia, że po prostu akurat trafiały w taką, a nie inną warstwę ziemi. Ok, ja tu sobie zaraz ustawię kamerę. Mamy światło, myślę, że będzie w miarę widno. Teraz możemy sobie pooglądać, jak to wygląda, bo tak bez tego światła to jest, widzicie, zupełnie ciemno. Ale z latarką to już można gdzieś tam sobie coś zajrzeć trochę. Tutaj widzę taka ciekawostka, spójrzcie, naprzeciw nas stanowisko strzeleckie i na przykład taki żołnierz, kiedy udało mu się akurat tam strzelić coś w to okienko i mógł wbiec, to wbiegał tutaj, skręcał w tą stronę, a tutaj zobaczcie, następne stanowisko strzeleckie i tutaj można było się już zdziwić, bo dostawał strzał prosto w plecy. Pod spodem mamy wodę, wszędzie jest mokro, także nie będziemy wchodzić. Wszędzie jest woda, jest mokro. No i to w zasadzie tyle w tym bunkrze. Spory jest, ale bez latarki to byśmy sobie nie pooglądali. Pójdziemy sobie do kolejnych bunkrów, popatrzymy co tam jest. Jeszcze 2, góra 3 bunkry i muszę kończyć zwiedzanie, bo już zaczyna się późno robić. Tutaj takie pomieszczenia też ze strzelnicą, takim stanowiskiem strzeleckim na drzwi. Straszne echo tutaj idzie, mam nadzieję, że w miarę będzie mnie słychać. O, puste, zwykłe takie komory. Tutaj jest opis, że to jest schron obronny, ten, w którym przed chwilą byłem.
Posiada 2 pomieszczenia, 2 strzelnice, a wewnątrz ślady po filtrach powietrza, instalacji elektrycznej, telefonicznej i centralnym ogrzewaniu. Pokrycie ścian zewnętrznych trawą morską utwardzoną betonem. No właśnie, moi drodzy, chciałem Wam wcześniej o tym powiedzieć, zobaczcie na to. Taki specjalny tynk, który, że tak powiem, ułatwiał maskowanie takiego wielkiego bunkra, bo zobaczcie, on tutaj ładnie się zlewa z całym lasem. Z góry, tak jak Wam mówiłem, sadzono trawę, żeby nie było tego widać. Dodatkowo jeszcze siatki maskujące też wchodziły w grę. Tutaj mamy następny schron obronny. Zobaczcie, tu jest 5 komór, ale projekt schronu wykonany według szkicu Adolfa Hitlera. 5 pomieszczeń, 4 strzelnice i 1 korytarz. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak samo zobaczcie, tutaj strzelnica na górze i tu strzelnica na dole. I nawet jakby się udało, to następna strzelnica. A jeszcze Wam tutaj powiem, jeśli chodzi o drzwi, tu widzicie, są drzwi. Te wszystkie drzwi były gazoszczelne i oczywiście pancerne. Tu było 5 pomieszczeń, czyli to był budynek podobny do tego, który chyba na samym początku zwiedzałem, bo wygląda bardzo podobnie. Schron głównego kwatermistrza generała Wagnera, schron o wymiarach 25 na 18 na 9. Pierwotnie wygląda jak schron numer 2. Po 43 nałożono na niego betonową czapę, która nadała mu obecną wielkość. A wielkość jest naprawdę, słuchajcie, spora. No kawał betonowego kloca. I tak samo jak tam, można tutaj sobie drabinką wejść na górę, a jest podcinana do pewnej wysokości, pewnie temu, żeby turyści nie wchodzili. Idziemy, zajrzymy do środka. Stanowisko strzeleckie naprzeciw. Drzwi pancerne. Oczywiście. No i komory, tak, tutaj jest ewidentnie zalana. Można się trochę popluskać. Tak to wygląda. No bo to były tylko schrony, tak? Oni, tak jak Wam mówiłem, mieszkali w barakach takich, które tutaj drewniane zawsze gdzieś tam stały, a tutaj w Amerykach zresztą, no to było całe miasto. No i okej, moi drodzy, ja już się kieruję do motocykla, późno się zrobiło, a ja dzisiaj nawet bez obiadu. Miejsce jest naprawdę bardzo ciekawe, kiedyś tutaj będę musiał wrócić na dłuższą wycieczkę. Ale tak jak już Wam mówiłem, tutaj właśnie powstał plan zamachu na Adolfa, zrealizowany przez Stauffenberga. Jest też legenda o ubotach, ale nie sądzę, by to była prawda. Po prostu zwykłe chłopskie rozumowanie. Ten kanał Mazurki na pewno nie miał kilku metrów głębokości, no, choć z drugiej strony mogę się mylić, nigdy tego nie weryfikowałem, ale takie kanały mają 2, góra 3 metry głębokości. Z tą bursztynową komnatą to też myślę, że to raczej legenda, by przyciągnąć turystów. Ale mimo wszystko myślę, że warto tutaj zajrzeć, jak ktoś lubi takie klimaty, a jeszcze tutaj nie był, no to myślę, że warto. Jeśli chodzi o wrażenia z samych bunkrów, to wszystkie, słuchajcie, wewnątrz wyglądają bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć, że tak samo. To schrony, one są surowe, bez żadnej tam aranżacji wewnątrz. I jeśli, słuchajcie, kogoś takie rzeczy nie interesują, to faktycznie wystarczy zajrzeć do jednego lub 2 i skupić się po prostu na muzeum, które w sumie to jest spoko nawet. A jeszcze na koniec tylko chciałbym Wam powiedzieć, że jest jedna rzecz, która kamera myślę, że nie odda. Chodzi mi o to, że bunkry są wielkie z zewnątrz. Tak jak Wam mówiłem, nawet do 70 blisko metrów na 40 blisko metrów. Ale jeśli wejdzie się do wewnątrz, to są, słuchajcie, 2 do 5 naprawdę niewielkich pomieszczeń. No i to daje naprawdę wiele do zrozumienia, jeśli chodzi o grubość tych ścian tutaj w tych bunkrach. Ok, moi drodzy, to chyba już wszystko z mamerek. Będę powoli kierował się do motocykla. Trochę szkoda, że jest późno. Mógłbym się jeszcze tutaj gdzieś pokręcić, zobaczyć sobie to tam, bo no tak jak Wam mówiłem, sporo większe to jest wszystko. No ale dobra, może następnym razem. Tutaj jakieś pole widzę i pakowe. Siema. Turzyści przyjechali się rozbić. No fajnie, fajnie, ale ja nie mam ze sobą ani namiotu, ani nic. Choć muszę Wam powiedzieć, że przez moment przeszła mi taka myśl przez głowę, żeby nie wziąć namiotu i tak dalej i gdzieś się po prostu nie łomotnąć nad jeziorem. No ale kurczę, pomyślałem sobie, a wezmę agroturystykę, no i skończyło się jak się skończyło. Długi weekend wygrał z moimi planami. Siema chłopy. Szczerze powiem Wam, że nie wiem, gdzie mam jechać. Jadę tak na czuja.
Albo się zatrzymam i popatrzę na Google Mapach, bo będę się kręcił jak w przeręblu. Ojojoj, ale to lodziarnia chyba jest. Tu jest coś, trzeba się chyba zawrócić. Karczma. No i tutaj spróbujemy coś sobie zjeść. A, wiecie co? Te lody gofry tutaj, co widać, to ja tu kiedyś byłem, jak jechałem w koło Polski, to jadłem tutaj gofra. O, zjadłem sobie kotlecika schabowego z frytkami, bo było tak, że ktoś tam jadł, dobrze wyglądało, to myślę wezmę i ja. Szczerze powiedziawszy, lepiej wyglądało niż smakowało. A, byłem mega głodny, więc nie było problemu z tym. No to teraz co? Z Węgorzewa trzeba do domu wrócić. Tutaj 2 godziny 45 minut pokazuje, że będę gdzieś tam mniej więcej na 22:15. Zapewne będę trochę później, bo wiecie jak to po ciemku się jeździ. Ja można by powiedzieć, że tylko tak troszkę pojeździłem po tych fortyfikacjach, po takich najważniejszych punktach, że tak powiem. Niedaleko Mamerek, niedaleko w zasadzie stąd jest jeszcze śluza Leśniewo wybudowana na kanale mazurskim, który był taką budową, się chyba nazywa hydrotechniczną, która nigdy nie została ukończona. Wiecie, ona miała łączyć mazurskie tutaj jeziora z Bałtykiem. Sobie teraz jeszcze jadę i tak pomyślałem o tej linii kolejowej, która jest tam w Mamerkach i w Wielczym Szańcu, którą przywożono materiały na budowę tego, można by powiedzieć, miasteczka w Mamerkach. Patrzcie, jaki ładny zachód słońca nad jeziorem. Wracając do tego pociągu, to tak sobie pomyślałem, że skoro jeździł tam, czy to nie była ta linia kolejowa, która szła przez mosty w Stańczykach? Bo przez mosty właśnie w Stańczykach wożono materiały na budowę Wilczego Szańca. No tak by być, wiecie, bo to by mi pasowało, jak tak sobie o tym wszystkim pomyślę, ale czy tak było na pewno, no to tego nie jestem pewien. A jeżeli ktoś wie coś na ten temat, dajcie znać. W komentarzach oczywiście. Takim ładnym zachodem słońca żegnają mnie, a dzisiaj Mazury. Tutaj na Mazurach, tak jak widzicie, te takie alejki wysadzone drzewami, to bardzo częsty widok. Pięknie to wygląda, szczególnie w świetle zachodzącego takiego pomarańczowego słońca. Bo to gospoda, zobaczcie, śniadanie, obiady i motor stoi, a wszystko to w miejscowości Kruklanki. Siema chłopy, zobaczcie jak to pięknie wygląda, te kolory. A ja chciałbym jeszcze w miarę w innym czasie opuścić Mazury. Wiecie, tutaj jest dużo zakrętów, dużo drzew przy drodze. Po ciemku będzie słabo. Myślę, że dam radę. Nie prowadzi mnie główną drogą tą Ełską do Ełku, że tak powiem, tylko mnie prowadzi przez Stare Juchy. W Starych Juchach to i fajny parowóz, taki stary, zabytkowy. Jak jechałem na Mazury chyba 2 lata temu i kręciłem odcinek o tym, jak fotografować za pomocą smartfona na drzewach motocyklowych, to właśnie tam byłem. Oho, zobaczcie jak się ciemno zrobiło nagle, jak wjechałem do takiego lasu, dość gęstego. Tam jak jechałem sobie po tych Mazurach, no bo już tutaj można powiedzieć, że powoli zaczynam z nich wyjeżdżać. Był taki piękny kawałek z winklami przez las. Powiem wam krótko, włączyłem sobie muzykę i wyłączyłem kamerę, żeby mnie nie korciło potem wrzucić tego do filmu, bo działy się tam rzeczy, które nie powinny trafić do filmu. No i jestem, moi drodzy, w Ełku. Zajechałem na Orlen, muszę coś koniecznie do picia kupić, bo tak mi się pić chce. O, zobaczcie jaka ciekawostka. Robaczki, zanęty różnego typu, na płotkę, na halibuta, na karpia, na leszcza. Co kto tam sobie chce. Wrzucamy monetki i dostajemy. W mieście tutaj w Ełku cieplutko, zobaczcie, jest godzina 21, 25,5 stopnia. Ale jak jechałem tam przez las, to trochę chłodno było. Się zastanawiałem, czy nie włożyć sobie przeciwdeszczówki, jak wyjadę z tego Ełku, bo... No bo kurczę, może być chłodno. A wiecie, o jaki ładny most. Ładnie podświetlony. A wiecie, ta kurtka to taka... I zresztą spodnie też. Jak to Budzik powiedział, wiatrem podszyte.
no jednak będzie spadać temperatura. Zobaczcie, w centrum Mełku była 25,5 i tutaj już jest 22,5 na wyjeździe. No, jeśli w lesie będzie poniżej 20, to następne miasto, Grajewo, no i będę się ubierał. Moi drodzy, 4 minuty mam na wyciągnięcie przeciwdeszczówki z kufra. No, jeszcze 2 minuty zostało, ja już się przebrałem. To znaczy przebrałem, włożyłem, wiecie, przeciwdeszczówkę, chociaż górę. No, dół nie ma tragedii, ale tutaj już się zaczęło robić chłodno. Niby 21 stopni, ale pewnie dlatego, że stoję w miejscu. A jak jadę, jest chłodno. Strasznie długie te są światła od ruchu wahadłowego, po 5 minut już drugie. I drugie złapałem w zasadzie od początku, czyli od tych 5 minut. O no, kolejna zmiana. Objadę to, bo nie będę stał 5 minut. Dupa mi srogo uciekła na tym żwirku tutaj. Oż mam przeczucie, że tu następna. Kurczę, mogłem słuchać Google Map, bo proponowała mi objazd S-ką. Mam nadzieję, że to już ostatnie, a zdaje mi się, że od Grajewa już chyba było spokojnie. I znowu hashtag Grajewo, tym razem na świecąco. Moi drodzy, a tak wygląda nagrywanie na GoPro w lesie. Ciemną noc, można by powiedzieć. Pewnie gdybym wyłączył światła, to by było ciemno jak... Ja już będę dojeżdżał do domu za chwilkę, tak jak widzicie, tutaj już zostało dosłownie 10 minut drogi. Będę w domu mniej więcej o 22:50, czyli tak jak myślałem, że około 23:00. A przejechane dzisiaj będzie, no, można powiedzieć 430 km, no to, czyli takie polatanie w koło komina już na wypasie. A co do samej trasy, to myślę, że temat tajemniczych obiektów historycznych z czasów II wojny światowej na pewno nie został wyczerpany. Wiecie, całość tej historii Mamereki Wielkiego Szańca, to można by powiedzieć, ja tylko tak liznąłem, nie? A nie tutaj jakoś się w niego zagłębiłem, no ale jeśli ktoś by chciał się zagłębić troszkę bardziej w tą historię, to warto tutaj przyjechać, sobie poczytać tablice informacyjne, a na YouTubie jest naprawdę bardzo dużo filmów pod hasłem Mamerki i Wielki Szaniec. Można znaleźć tego naprawdę sporo. No ale od czegoś trzeba zacząć i myślę, że na pewno będę ten temat kontynuował. Oczywiście raczej nie w tym sezonie już, a pewnie w następnym. Poszukam jakichś kolejnych miejsc, które można by odwiedzić, a na pewno bym z chęcią jeszcze zajechał do tego wilczego lotniska, o którym wam wspomniałem, obok którego przyjeżdżaliśmy. Na pewno bym chciał troszkę po tych Mamerkach się bardziej pokręcić. Można by było zajechać na tą śluzę w Leśniewie. No i jeszcze jest taki obiekt, który nazywa się Czarnym Szańcem, ale takich obiektów tam jest jeszcze sporo. Dajcie znać w komentarzach, czy was też kręcą takie klimaty, czy wy na Mazurki to raczej wolelibyście sobie przyjechać 4 litery, że tak powiem, pomoczyć i na plaży poleżeć, bo jestem ciekaw waszych opinii. No to co, moi drodzy, będziemy kończyć, już jest późno, ja zaraz będę w domu, także do usłyszenia w kolejnym filmie, cześć!